Witam Cię. Przepraszam, mam problemy z udzieleniem odpowiedzi. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie. Czy wiesz, co to jest astrologia? Przepraszam, mam problemy z udzieleniem odpowiedzi. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie. Czy wiesz, co to jest astrologia? Przepraszam, mam problemy z udzieleniem odpowiedzi. Witam. 30 październik 2024 rok. I próba, a właściwie pokazanie Państwu, jak wygląda też ta największa przyjemność, jaką jest czat GPT. Czyli algorytm, z którym możemy rozmawiać, który daje, właściwie to nie jest algorytm, tylko ta sztuczna inteligencja. I właśnie chciałem pokazać Państwu, jak odpowiada, bo to jest dosyć ciekawe, że niektórzy uważają, że to jest przyszłość i że da radę człowiekowi. Zobaczcie, jak prawdopodobnie. Ta rozmowa wcześniejsza, która była, właśnie była tego typu. Ja specjalnie zmieniłem strój, żeby można było dogrywać to wszystko. Oprócz tego jeszcze popracujemy nad tym działaniu, ale to na tyle. Posłuchajcie dalej, zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Ale to jest właśnie ten moment bardzo interesujący, dlatego że świat w tym kierunku zmierza, ale to jest świat zagłady, myślenia człowieka. Przede wszystkim my uważamy, że będzie myślał człowiek, nie przestanie myśleć. Tak jak były liczydła matematyczne, tak się liczyło na kościach, tak jak liczyło się w pamięci, tak jak liczy się na suwaku logarytmicznym, to w momencie, kiedy przyszedł kalkulator tak zwany, nawet w tym telefonie jest taki kalkulator, przestaje się w ogóle funkcjonować i to zastępuje kompletnie wszystko. Potrafi się nawet wyliczyć trajektorię lotu kosmicznego na troszeczkę innym telefonie, ale można rysikiem rozpisać i to wyliczy. Ciekawe. W ciekawych czasach nam przyszło żyć, tylko są to urządzenia, które nie wspomagają nas w naszym działaniu, tylko nas degradują, niszczą, dlatego że nie wszyscy my jesteśmy przygotowani na tak potężny stres tej świadomości, bo nikt nie myśli, dlaczego tak się dzieje, że 2 plus 2 równa się 4. Nie wiem, czy to widać, czy też nie widać. Chyba widać już w tej chwili. A przecież można to pomnożyć przez 4. I wtedy mamy, nie wiem, czy widać, czy też nie widać, ale mamy jakąś tam cyfrę, według numerologii 7, bo dodajemy. I to jest właśnie ta umiejętność logicznego myślenia. Nie potrafimy już w pewnym momencie udowodnić, że 5 razy 5 jest 25. A dlaczego? Dlatego, że wyobraźnia skończyła się. Staliśmy się tylko konsumentami, a nie kreatorami. I kreowanie odeszło w niepamięć. Czy możemy rozbudować? Każde dziecko jest kreujące swoją
swoje środowisko i z tego trzeba skorzystać. I do tego powinniśmy zmuszać nasze dzieci albo wnuki, a jeżeli jest możliwość, prawnuki również. Bo będziemy wyglądać tak, że po prostu jakaś fala, tak jak na tym obrazie, nie w tą stronę ustawiona. Po prostu wytrysk, ale głupoty. A mógłby być wtrysk rozsądku. Zobaczcie, jak to dziwnie brzmi. Posłuchajcie. Przepraszam, mam problemy z udzieleniem odpowiedzi. Poczekaj chwilę. Cześć, jak leci? Nie mogę się już doczekać naszej współpracy. Zastanówmy się, od czego zacząć? Co chodzi ci po głowie? Chodzi mi przede wszystkim, co to jest astrologia? Zadałem to pytanie, co to jest astrologia? Cisza. Cisza, no i trzeba było zmusić ten czat GPT do pewnych działań, do rozwoju technologii. Ale posłuchajcie dalej, bo to jest dosyć interesujące, jak to funkcjonuje i ma swoje znaczenie w tym całym, albo właściwie w tej ekspresji naszego rozwoju. Zobacz. Witam. Hello, how can I help you today? Czy mówisz po polsku? Oczywiście, możemy rozmawiać po polsku. Jak mogę ci pomóc? Odpowiedz mi, co to jest astrologia? Astrologia to pseudonaukowy system wierzeń, według którego położenie i ruchy ciał niebieskich, takich jak planety, gwiazdy czy księżyc, mogą wpływać na ludzkie życie i charakter. Astrologowie tworzą horoskopy, bazując na tych pozycjach ciał niebieskich w momencie narodzin danej osoby i twierdzą, że mogą one pomóc zrozumieć jej cechy osobowości oraz przewidzieć przyszłe wydarzenia. Choć astrologia ma długą historię, nie jest uznawana za naukową ze względu na brak dowodów potwierdzających jej skuteczność. A odpowiedz mi, wiesz, co to jest skorpion w astrologii? Skorpion to jeden z 12 znaków zodiaku. Osoby urodzone pod tym znakiem między 23 października a 21 listopada są często opisywane jako tajemnicze, intensywne i namiętne. Skorpiony są również znane z lojalności, determinacji i silnej woli. Czy zgadzasz się z takim opisem? No oczywiście, że tak. A wiesz, co to jest kwadratura? Kwadratura to termin astrologiczny odnoszący się do szczególnego układu między dwoma ciałami niebieskimi, które znajdują się względem siebie pod kątem 90 stopni. Jest to jedno z tak zwanych aspektów astrologicznych. Kwadratura jest uważana za aspekt wyzwań i napięć, który może prowadzić do konfliktów, ale też stymuluje do działania i rozwoju. Na przykład, jeśli Mars i Saturn są w kwadraturze, może to oznaczać wyzwania w łączeniu energii tych dwóch planet. A Wenus, kwadratura, Uran, co oznaczają? Kiedy Wenus jest w kwadraturze do Urana, oznacza to, że między energiami tych dwóch planet występuje pewne napięcie i wyzwanie. Wenus symbolizuje miłość, związki, piękno i wartości, natomiast Uran symbolizuje niespodziewane zmiany, wolność i nowatorstwo. W praktyce taka kwadratura może przejawiać się jako nagła potrzeba wolności w związkach, niespodziewane zmiany w relacjach, czy też odkrywanie nowych, nietypowych dróg do wyrażania uczuć. Może to być również okres, kiedy czujemy potrzebę przełamania rutyny i wprowadzenia świeżości do naszego życia uczuciowego i towarzyskiego. Specjalnie zadałem pytanie. Kwadratura, Uran, Wenus. Wyobraźcie sobie, jest program telewizyjny i otrzymałem taką wiadomość od prowadzącej, co bym powiedział na jej temat. I akurat tak się stało, że ta kwadratura zaistniała.
W gruncie rzeczy powinienem powiedzieć właśnie to, co było tutaj ChatGPT powiedział. I miałem problem, poważny, dlatego że wiemy o tym, że ta kwadratura Wenus plus Uran daje rozwody czy tam jakieś odejścia. Wyobraźcie sobie, pomyślcie sobie, co by mogło być. Najbardziej radosna albo zwiastująca możliwość, jaka wystąpiła u tej osoby. Nie chcę podawać danych tej osoby, to nie jest istotne, tylko waszej praktyki i praktyki przyszłego GPT, jak on będzie postępować. Więc jak może być, a znam tą osobę dobrze, bo jesteśmy zaprzyjaźnieni. I teraz jak ta historia wygląda? Jak wygląda tutaj ten układ pomiędzy partnerski, w małżeństwie i nagle występuje takie działanie. Uran i Wenus. Przecież to rozwód. Ja już to mówiłem i tutaj też potwierdzenie. Wiecie co było? Specjalnie przeciągam, żebyście zaczęli myśleć tymi swoimi synapsami, tymi szarymi komórkami, które są. Zgadnijcie. Większość kobiet już się domyśla, co można zrobić. W momencie, kiedy jest rozwód, a nie będzie tego rozwodu. I żaden czat GPT nie wpadnie na to. Czy już wiecie? Dziewczyny, co robicie wtedy, kiedy na przykład wam coś nie wychodzi w małżeństwie, a chcecie utrzymać partnera? Wprowadzacie zmiany, bardzo potężne zmiany. Co wprowadza w zmiany? Ja tutaj specjalnie mówię, no jak już się ktoś domyślił, czy domyśla się, no to już doskonale. Możesz napisać, co? Teraz, szybko. Napisz na kartce. Jakie zmiany są, które są zmianami dosyć poważnymi w założeniu, w związku. Dobrze, już nie będę was trzymać w napięciu. Po prostu dziewczyna zaszła w ciążę i przyszedł nowy potomek i zlikwidował tą kwadraturę. Mało tego, ta kwadratura była w retrogradacji, więc wyobrażacie sobie, jak wyglądało to. Ale ciąża zlikwidowała. Dlaczego? Nowy początek, nowy chaos. Czy ten ChatGPT coś wspomniał o tym? Żaden czat tego nie zrobi, dopóki nie rozmawiacie z człowiekiem. Nie ma takiej możliwości, bo nawet kiedy piszecie kosmogram, wtedy zapiszecie, że nastąpi rozwód. Taka jest prawda. Patrząc w książki, te najmądrzejsze. Naprawdę te najmądrzejsze. W każdej tej książce nie ma słowa o tym, że można zmienić tak kierunek swojego życia. A czy to nie jest wspaniały kierunek? Czy lepiej się rozejść, czy lepiej mieć potomka i wprowadzić coś nowego? Bo życie zmieni całkowicie. Nic tak pięknie nie zmienia jak właśnie dziecko w rodzinie. Nie musimy się kochać, przypuśćmy, z żoną. Możemy kochać to dziecko i wyżywać się w miłości w stosunku do tego dziecka. Czy nie jest wspaniały pomysł? A to czas goi rany. A czy te rany w ogóle były? No jasne, że tak. Narodziło się nowe dziecko. Fantastyczne, no nie? Czy może być coś piękniejszego? Posłuchajcie dalej. Czatu GPT. A wiesz, co to jest kwinkus? Tak,
chociaż mogę się domyślać, że nie chodzi ci o flaminga. W astrologii różowe flamingi mogą symbolizować piękno, miłość i równowagę. Jednak to bardziej w wolnej interpretacji, bo tradycyjnie flamingi nie są częścią klasycznego zodiaku. Masz coś konkretnego na myśli? Nie chodzi o kwinkuns w astrologii. Przepraszam za nieporozumienie. W astrologii quincunx, zwany również inkoniunkcją, to aspekt między dwoma planetami, które są od siebie oddalone o około 150 stopni. To jest dosyć nieharmonijny aspekt, który może wskazywać na pewne napięcia lub trudności w łączeniu energii tych dwóch planet. Quincunx może wymagać pewnej adaptacji lub znalezienia kreatywnych rozwiązań, aby zharmonizować te różne wpływy. No tak, nigdy w życiu bym nie wpadł na to, że ChatGPT penetruje moją szafę. I zamiast o kwinkunsie mówi o flamingach. Zobaczcie, to moja koszula letnia z flamingami. Nie wiedziałem o tym. Zrobił z kwinkunsa flamingi? Świntuch. Penetruje normalnie moją szafę. Wyobrażacie sobie? Tą koszulę dokładnie nosiłem bardzo dawno. Mam ją jeszcze z czasów, kiedy w takich koszulach haftowanych się chodziło. Ale jednak są flamingi. Popatrzcie, co się dzieje. Zapraszam dalej. No to prawda, a sekstyl? Sekstyl to kolejny aspekt astrologiczny, który występuje, gdy dwie planety znajdują się względem siebie pod kątem 60 stopni. Jest to aspekt harmonijny, uważany za korzystny, ponieważ sprzyja współpracy i łatwiejszemu przepływowi energii między planetami. Sekstyl stwarza okazję i zachęca do rozwoju w dziedzinach związanych z zaangażowanymi planetami. Na przykład, jeśli Wenus i Merkury są w sekstylu, może to przynieść korzyści w komunikacji uczuciowej lub twórczym wyrażaniu miłości. Powiedz mi, jaki aspekt daje pieniądze w astrologii? W astrologii nie ma jednoznacznego symbolicznego aspektu gwarantującego bogactwo, ale pewne konfiguracje są często kojarzone z finansowym sukcesem. Szczególnie korzystne są Gdyby to powiedział mnie uczeń po drugim roku astrologii, to bym był bardzo szczęśliwy. Gdyby to powiedział uczeń na trzecim roku astrologii, po trzecim roku studiowania astrologii, bym powiedział, że wreszcie nauczył się. Ale w piątym roku astrologii to bym się bardzo mocno zastanawiał, czy go nie wyrzucić z zajęć. Bo teorię znać w porządku, ale w praktyce kiepsko. Dlaczego? Dlatego, że kwinkus, i tutaj jest ta wypowiedź bardzo delikatna w tych ostatnich słowach. Kwinkus składa się raz z trygonu, a raz z kwadratury. Jeżeli wiecie z poprzedniej wypowiedzi wcześniejszej o kwadraturze, to on ma plusowe działanie. Kiedy jest trygon, ma minusowe działanie. Czy ChatGPT będzie wiedział, z którego punktu wyjść? Czy bez rozmowy, kiedy to jest dyskusji, czy jak się zapisuje kosmogram, to wiesz jako astrolog, jak ta osoba postępować będzie? Nie ma takiej możliwości. Trzeba to robić na żywo. Dlatego wszyscy astrolodzy, którzy szanują się, rozmawiają. Tete a tete. Inaczej nie ma dyskusji, dlatego że człowiek jest zagadką nieprzeniknioną.
I to jest wygrana nasza, tej ludzkości, tego czegoś, co wykształtowało w nas właśnie myślenie. Ciekaw jestem dlaczego, co się stało. Przecież jesteśmy podłączeni pod... Cóż się stało? Nic. Po prostu GPC powiedział, spadaj malutki. Nie powiem ci. Nie wiem co się stało, ale rozłączyło się. Czy dobrze, czy też źle? W pewnym sensie źle, ale można zadać jeszcze raz to pytanie i będę próbował. Ale najważniejsze jest to, że to nie jest tak. To jest prawda, że w kosmogramie musimy znaleźć tą osobę, tą umiejętność gospodarowania finansami. Nie zrobimy z czegoś na 100 osób, tylko 2 osoby potrafią zarządzać. 1000 osób jest ta jedna osoba naprawdę umiejąca szanować pieniądz. Ale na 1 000 000 osób jest ten przywódca, ten jedyny, który potrafi zrobić te pieniądze i zarobić. Bo to, że pracujemy, to pracujemy u kogoś, ale nie na własną rękę, czy mamy jakiś pomysł i go realizujemy. Zwróćmy na to uwagę. Teraz, czy to widać w astrologii? Oczywiście, że widać, ale to jest po dłuższej analizie, dlatego że jest tyle aspektów, które przynoszą pieniądze, bo czasami jest się szczęśliwym bez pieniędzy. Są ludzie, którzy wybierają świadomie pójście gdzieś do lasu i życie w lesie, nawet z doktoratami. I takich kolegów też mam, którzy rzucili nawet medycynę i poszli gdzieś. Mam kolegę, który jest prawnikiem, który hoduje prosiaczki. Mam koleżankę, która jest fizykiem i to bardzo poważnym fizykiem, która zrezygnowała ze wszystkiego i hoduje, no co tu ukrywać, aronię. I znam mnóstwo osób, które nagle stwierdziło, że chcą być wolne i nie zależy im na niczym, jak tylko na tym, by sobie spokojnie żyć. Ale w dzisiejszych czasach, czy można spokojnie żyć, jeżeli jest tak niespokojnie, jak jest? Jesteśmy przed wyborami, wielkimi wyborami w Stanach Zjednoczonych. Ale to na później i kiedy indziej. A teraz dalsze historie. GPT. Ole. Co powie? Halo? Cześć, co mogę dla ciebie zrobić? No właśnie rozłączyłeś się i to bardzo ciekawe, że mówiłeś o aspekcie finansowym w astrologii. W astrologii finanse często są analizowane poprzez pozycje i aspekty planet w horoskopie, szczególnie patrząc na domy astrologiczne związane z pieniędzmi. Drugi dom odnosi się do naszych osobistych zasobów i zarobków, podczas gdy 8. dom dotyczy finansów innych osób, inwestycji i zasobów wspólnych. Szczególną uwagę zwraca się na położenie takich planet jak Jowisz, który symbolizuje ekspansję i bogactwo, oraz Wenus, która kojarzona jest z wartościami materialnymi i przyjemnościami. Aspekty między tymi planetami a innymi, jak Saturn, ograniczenia, czy Pluton, transformacja, mogą wskazywać na wyzwania lub możliwości w sferze finansowej. Powiedz mi, czy w astrologii widać na przykład w pewnym momencie jakieś dziwne zachowania, czyli nazwijmy to zboczenia albo dewiacje? Właśnie tutaj zadałem ciekawe pytanie, czy w astrologii są dewiacje, jeszcze jakieś inne formy. Czy są? Oczywiście, że są. W 5. i 6. domu Merkury u mężczyzny, u kobiety Wenus. Bardzo ciekawe daje skojarzenia. Oczywiście, że nie zawsze jest to reguła i nie można o tym mówić głośno, ale jednak.
Ale są jeszcze inne. Przecież między innymi tak trafiłem do astrologii, ponieważ chciałem, ale przeczytałem o pani Konarzewskiej, Rymarkiewicz w książce. Tej 7 tomów. Właśnie coś, co mnie bardzo zastanowiło, że w pewnym momencie, w pewnym układzie widać dyslektyka. Dyslektyka widać związanego z planetą. I tylko można spojrzeć w kosmogram, już wiadomo, że jest dyslektykiem. Ciekawe, no nie? Sprawdziłem to. Akurat wówczas byłem tym, który ćwiczył te dzieci z dysleksją i udało się. Faktycznie, wszystkie one miały to ustawienie. Ciekawe, GPT tego nie wpadło na ten pomysł, mimo to, że jest. A dlaczego? Bo ukrywa się te rzeczy. Po prostu po co? Po co wam mówić o tym? Po co ma GPT? I ja zresztą zapytam się o niektóre rzeczy, czy wie, czy też nie, czy jak jest, czy ukrywane są niektóre sprawy w astrologii. Dlatego astrologia jest tylko wyłącznie ta, którą uczy mistrz, który wie, o co chodzi. I astrologia przekazywana jest właśnie w ten tajemny sposób, który nazywamy, bo GPT też tworzy tajemnicę w ten sposób. Pamiętajcie, niedomówienie jest mówieniem. Tak? Czy też nie? Jak, zgadzasz się, czy nie? Fantastyczne, no nie? Można by było powiedzieć, ojejku, no nie, a jednak tak, byle jak. I to jest właśnie to. Słuchamy dalej. W astrologii nie ma bezpośrednich wskaźników dla określonych zachowań, w tym także tych, które można by określić jako dziwne lub dewiacyjne. Astrologia skupia się na analizie cech osobowości i potencjalnych tendencji na podstawie pozycji ciał niebieskich, ale nie oferuje konkretnych przewidywań dotyczących zachowań czy skłonności. Każdy aspekt i położenie planet interpretuje się w kontekście całego horoskopu urodzeniowego, a nie jako odosobnione wskaźniki konkretnych zachowań. Trzeba też pamiętać, że astrologia to system wierzeń, a nie nauka, więc interpretacje mogą być bardzo subiektywne. Fantastic. GPT stwierdziło, że nie. No ale przecież wiemy o tym, że ryby ulegają zupełnie innemu zachowaniu pod wpływem działań telepatycznych. Zupełnie inaczej zachowują się panny, a jeszcze tym bardziej skorpiony. Bardzo często każdy znak z nich ma zupełnie inne i oczywiście, że ustawienie planet bierze tutaj udział. I wiele innych rzeczy. Kiedyś, będąc na takim spotkaniu, gdzie było około 300-400 osób, pracowałem jako astrolog i spotkałem panią, starszą panią. I przyglądając się jej kosmogramowi, oczywiście zapytałem się, czy pani jest prawnikiem. Tak. Ale takim dziwnym pani jest prawnikiem, bo tak by wyglądało, jakby pani miała więcej specjalności, jakby pani jeszcze studiowała jakieś inne dziedziny. Tak, bo mam skończone prawo karne, cywilne, gospodarcze. Mówi to każde po 6 lat. Tak. Ukończyłam tak. Mam 3 dyplomy. Pełne. I w pewnym momencie zauważyłem, że Neptun tranzytuje przez pewne historie i pytam się, czy pani ma jako świadoma osoba spotkania z jakąś taką inną rzeczywistością? Złapała mnie za rękę i mówi, wie pan, chyba po to przyszłam do pana, bo się obawiałam, że jestem chora psychicznie. Nie, to Neptun dawał jej właśnie te spotkania z tym innym wymiarem, innym światem. Może to trudne do wytłumaczenia, ale tak jest. Gdybym nie siedział naprzeciwko tej osoby, która twardo stąpa po ziemi,
która na przykład by napisała mnie w swoim zapisie, że jest prawnikiem, ma 3 fakultety. Widocznie ekonomia też wchodziła w grę, nie tylko prawo. I tutaj to wszystko by dawało twardego człowieka o bardzo zdrowym umyśle. Nie mówię, że ten umysł jest nie. Tylko ten umysł w pewnym momencie rozpoczął działanie zupełnie na innym poziomie, na wyższym poziomie, na poziomie drgań. Kłaniają się osoby, które, przypuśćmy, kiedyś potrafiły to robić. To magia, ta, którą możemy nazwać alchemią, którą nazywamy między innymi astrologią, ale także i tym czarami, czym się zajmują chociażby tam gdzieś daleko szeptuchy, czy też wiedźmy, czy jakieś inne osoby, które wyczuwają zupełnie inny świat, ten świat irracjonalny, ten metafizyczny. I tak jest, że przychodzi taki czas, kiedy niektórzy ulegają temu i widzą to i biorą w tym aktywny udział. Czy GPT będzie wiedziało, o co chodzi? Jeżeli nauczymy, to tak. I co, będzie wciskać, czy też będzie bronić? Bo ta pani była szczęśliwa, że jej to powiedziałam, ponieważ już bała się o to, że będzie to przykre spotkanie z medycyną, a jednak nie. Fantastyczne spotkanie z królewską wiedzą, która wytłumaczyła. I dlatego to jest królewska wiedza, a nie wiedza jakaś tam byle jaka. I jak będzie tutaj fascynacja osób, które uwierzą w tą astrologię, GPT. Pomyślcie o tym. Czy czasami nie odlatujecie gdzieś w kosmos i nie macie z bliskich spotkań z jakąś inną cywilizacją? Albo możecie rozmawiać z roślinami? Albo gadacie z psem czy kotem? A przecież to już jest możliwe. Są takie dzwoneczki, na które naciska się i chcę jeść, chcę pić, chcę na spacer. Spacerek, zabawa. Wyobrażacie sobie? Możemy rozmawiać z naszym przyjacielem psem. Więc gdzie jest granica? GPT, pomyśl o tym. Na razie zostawiam Was z dalszą treścią. No dobrze, a czy jest tak zwana astrologia polityczna? Tak, istnieje coś, co można nazwać astrologią polityczną. Jest to gałąź astrologii, która analizuje horoskopy państw, liderów politycznych oraz ważnych wydarzeń w celu zrozumienia i przewidywania trendów politycznych. Astrologia polityczna bada układy planet i ich wpływ na narody, przywódców i wydarzenia historyczne, jak na przykład wybory, podpisanie traktatów czy wojny. Choć astrologia polityczna cieszy się zainteresowaniem w niektórych kręgach, podobnie jak cała astrologia, nie jest uznawana za naukową metodę analizy czy prognozowania. Akurat tak się stało, że pokazałem tutaj właśnie ten moment tej książki, tutaj Adolf Hitler, bo przecież oni byli okultystami i bardzo dużo wiedzieli o astrologii także. I tutaj nawiążę do tego tematu, ale nie, bo czy jest polityczna. No, Trzecia Rzesza wyjątkowo jest polityczna do tej pory. Czujemy piętno tego. Ja straciłem dziadka
ich niemieckim obozie koncentracyjnym, gdzie oni nie za bardzo chcą pojąć, że są potomkami i są namiestnikami chociażby tego zaangażowania i z tego też korzystają. Oczywiście, że tak. I chciałem zobaczyć jak dalej, ale zupełnie kto inny. I ze względu na to, że chciałem przerwać ten temat, poszedłem w inny temat, bo chciałem zobaczyć jak ChatGPT będzie się zachowywać w różnych aspektach jakby tematycznych. I uderzyłem w co? No zaraz się dowiesz. Oczywiście, że firmę. Jak założyć? No dobrze, a odpowiedz mi, czy na przykład otworzenie firmy jest uwarunkowane astrologicznie? Niektórzy ludzie wierzą, że astrologia może wpływać na wybór najlepszego momentu na rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia, takiego jak otwarcie firmy. Ten rodzaj astrologii nazywa się elekcjonarną. Osoby praktykujące tę dziedzinę starają się znaleźć najbardziej sprzyjający czas na podjęcie ważnych decyzji lub działań, bazując na układach planet i innych ciał niebieskich. Na przykład korzystny aspekt między Jowiszem a Słońcem mógłby być uważany za dobry moment na rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia. Jednak warto pamiętać, że skuteczność astrologii nie jest potwierdzona naukowo, więc decyzje biznesowe warto podejmować również na podstawie rzetelnych analiz i planowania. Astrologia może być traktowana jako dodatkowy czynnik, ale nie powinna zastępować solidnych podstaw biznesowych. I tutaj mamy pierwsze maliny. I to takie typowe maliny. Jowisz. Jowisz, planeta błaznów, nagle w firmie. Rozwój tej firmy, czy wielki upadek? Jowiszowi to jest obojętne. No więc tutaj już mały błąd, ale wiemy dlaczego i podejrzewam kto. Przecież astrologowi nie zależy na tym, żeby firma się rozwijała. Ma otrzymać ecie-pecie i to wszystko. Dlatego tak wpisał. Absolutnie nie ta planeta bierze udział w tym układzie i w ogóle żadna planeta nie bierze w tym układzie, co cała konfiguracja planet. No i jeszcze jedna rzecz. Predyspozycje, czy ta osoba w ogóle wie, co robi. Bo dzisiaj, na przykład otwierając biznes, bardzo bym się zastanowił, czy warto go otwierać, bo pracować i nie mając nic z tego, to każdy potrafi. Właśnie dzisiaj oglądałem program o człowieku, który włożył swoje wszystkie pieniążki w fotowoltaikę. Pokazało się, że jeszcze musi do tego dopłacać, mimo to, że produkuje ten prąd i sprzedaje, ale otrzymuje dużo mniej. A właściwie więcej płaci niż my inni. To znaczy, czy warto, czy też nie warto. To jest po prostu zwykłe działanie. Nawet brał w tym udział pan Hołownia. To jest ciekawe. I okazało się, że też to ma, tylko ma na troszeczkę innych prawach, bo wcześniej się załapał na te oszczędności, na te różne działania. Ale to jest po prostu drenaż tylko wyłącznie albo podatek od fantazji. Także zastanów się, czy warto, czy też nie warto. Zastanów się, w jaki sposób działać dzisiaj. Dlatego tak ważne jest, by astrolog wiedział, co robi, bo inaczej wpędzi cię tylko w kłopoty. Ileś lat temu chłopakowi nie pozwoliłem otworzyć lodziarni, a ją miał wszystko. Nie wiem, czy jest szczęśliwy, że nie otworzył. Podejrzewam, że chyba nie. A co dzisiaj warto? No, oczywiście, że warto. Jeżeli jesteś zupełnie w innej sferze myślenia. Tak. Jeżeli możesz ukręcić z piachu bat, to wtedy tak. Ale czy potrafisz to zrobić? No cóż, czasami biblijne historie są nadal realistyczne. Poczekajmy, zobaczymy co dalej.
Posłuchaj. Bardzo to jest interesujące. Kto jest najlepszym astrologiem? Gdzie? Tu. A wymień mi największych astrologów Polski. Wśród polskich astrologów kilku zdobyło znaczącą popularność i uznanie. Jednym z najbardziej znanych jest Piotr Piotrowski, który zajmuje się astrologią od wielu lat i ma na swoim koncie liczne publikacje oraz wystąpienia. Kolejną ważną postacią jest Miłosława Krogulska, znana z licznych książek, artykułów i prognoz astrologicznych. Wymienić można też Jarosława Gronerta, specjalizującego się w astrologii chińskiej i zachodniej. Ci astrolodzy wraz z wieloma innymi przyczynili się do popularyzacji astrologii w Polsce. Słyszeliście, co tutaj było powiedziane, ale nic nie powiedziano o tym człowieku, który jest jednym z najwybitniejszych astrologów Polski. Leon Zawadzki. Poznałem go osobiście. Miłkę Krogulską też znam doskonale, bo przecież ona organizowała te zjazdy nasze. I byłem na drugim, bo nie byłem na pierwszym, ale na drugim, na trzecim. Nawet miałem tam wykład i także odeszłem od tego. Dlaczego? Dlatego, że czy można? Oczywiście, że Miłka dzisiaj studiuje w Anglii astrologię i tam jeszcze coś, ale tam dowiemy się jeszcze ciekawszych rzeczy. Co do pana Piotrowskiego, czy jest... wolałbym już porozmawiać o panu Jóźwiaku, który jest dużo starszy od niego i dużo więcej napisał i dużo ciekawszych książek niż pan Piotrowski. Pan Piotrowski wszedł w astrohistorię i bardzo dobrze, że to robi, bo to są bardzo poważne książki, ale przyczepia się do różnych autorów, którzy i promuje ich jednocześnie przez siebie, bo wątpię, żeby tam duży wkład wsadzał swoich umiejętności, bo byłem na kilku wykładach i co najciekawsze, że sam podsumował swój wykład, że stracony czas co do wojny w Kuwejcie, bo się nie sprawdziło. A potem zakupiłem tę książkę, żeby tylko ją mieć. No i jeszcze ta książka, która jest taka dosyć sławna, Od Dalaj Lamy do Lepera, którą posiadam oczywiście, że tak, ale wolę jednak poczytać Leona Zawadzkiego, która ta pozycja jest naprawdę wyjątkowo dobra i jeszcze kilka jest świetnych, ale ani słowa o człowieku, który napisał chociażby taką książkę, która jest wyjątkowo dobra i teraz ta książka też. I jeszcze jedną niedawno, ale już nie będę propagował, Gdzieś cisza w eterze. To jest właśnie ChatGPT, że można wpisać coś i ktoś wypłynie i nagle dziwne, bardzo dziwne. A najbardziej, kiedy się zapytałem, kto był kim. Jest Jarek Gronert, oczywiście, że tak, ale po raz pierwszy słyszę, żeby Jarek zajmował się astrologią chińską. Raczej nie. Jarek zajmuje się tą astrologią strategiczną i faktycznie zrobił wspaniałą rzecz, bo obrócił od bieguna, po prostu od punktu zerowego i tam zaznaczył, jakie państwa, jakie działania. I to jest naprawdę rewelacyjne podejście do królewskiej wiedzy. Czy to jest jego odkrycie, czy też nie, nie wiem. Nie śledziłem tego w świecie astrologii politycznej, ale to działa i faktycznie ma swoje odejście i jest nowatorskie. Jeżeli to jest Jarka, to gratuluję. Jeżeli nie Jarka, z Jarkiem znamy się, no bo przecież był kiedyś asystentem profesora Leszka Weresa, no i oprócz tego spotykaliśmy się na swoich dróżkach astrologicznych. Zresztą, co tu ukrywać, świetny sportowiec, trener walki i ćwiczył tam właśnie u moich
dobrych znajomych, ale o tym nie rozmawialiśmy nigdy. Ale był tam, faktycznie. Nie chcę mówić jaką walkę, bo te osoby, które wiedzą, to wiedzą. No ale jest dobry w tej walce, zresztą był trenerem. Przeszedł do astrologii i dzisiaj wykłada tą astrologię. Te książki, które zbudował, są jak wszystko repliką tylko wiadomości, które zawsze, oprócz tego kilka, no cóż, zostawmy to historii i ocenie tych, którzy wiedzą. To na tyle. I czekamy na dalsze spostrzeżenia czatu GPT. Ole. A czy wiesz, kto to jest Leszek Weres w astrologii? Lech Emfazy Stefański to jedna z najbardziej znanych postaci w polskiej astrologii i ezoteryce. Był astrologiem, parapsychologiem, a także założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego. Był również autorem wielu książek i publikacji z dziedziny astrologii, psychotroniki i hipnozy. Jego prace i działalność miały duży wpływ na rozwój i popularyzację astrologii w Polsce. Lech Emfazy Stefański zmarł w 2010 roku. A więc słuchajcie, Eufrazy Stefański, nie wiem, czy znał astrologię. Akurat tak się stało, że nie poznałem tej osoby nigdy, ale raczej nic nie miał. Ale z kolei podejrzewam, że Tadeusz był uczniem Eufrazego Stefańskiego i raczej nie zajmował się takimi rzeczami. Zajmował się oczywiście wieloma sytuacjami, ale z astrologią. I tutaj jest właśnie to, że wszyscy nagle znają astrologię. Czy znają? Ani jednej książki nie mam w swoich zbiorach Eufrazego Stefańskiego i bardzo bym chciał mieć, jeżeli taka jest, jeżeli ktoś by mi mógł podrzucić albo coś, czy wskazać, gdzie mogę otrzymać, to bym był bardzo szczęśliwy. Naprawdę. A naprawdę wiem sporo z astrologii i penetruję, bo mój zbiór już właściwie niedługo zamknie się całkowicie we wszystkich publikacjach, bo nawet mam takie, których nigdy w życiu by ktoś nie wpadł, że to jest astrologia, a jednak jest. Nie szczycę się tym, bo jeszcze daleko mi do tego, jeszcze bym potrzebował bibliotekę jeszcze raz tak powiększyć, ale już jest nadzieja, że lada moment będę posiadał większe zbiory, dlatego że pracuję nad nimi. Już sięgam po literaturę zachodnią, tą, którą warto mieć. A tego jest naprawdę bardzo dużo, bo jedna z największych bibliotek znajduje się w Berlinie, a druga gdzie? Zastanów się. Jak nie w Rzymie, w Watykanie oczywiście. A czy znasz Ryszarda Adama Borowieckiego, astrologa? Adam Borowski to astrolog, który również jest znany w polskim środowisku astrologicznym. Chociaż może nie być tak szeroko rozpoznawalny jak Lech Emfazy Stefański, to z pewnością ma swoje miejsce w polskiej astrologii. Borowski zajmuje się praktyką astrologiczną, konsultacjami oraz popularyzowaniem astrologii poprzez różne media. Jeśli interesuje Cię astrologia, to warto śledzić jego pracę i publikacje, aby dowiedzieć się więcej o jego podejściu do tej dziedziny. Co najciekawsze, nie znam tego człowieka. Możliwe, że taki jest, ale jakoś tak, no, większość astrologów w Polsce znam, albo oni mnie. Prosto. A tutaj nagle skąd? Nie wszystkich muszę znać, bo to prawda. Pytam się, a nie odpowiada, tylko zamienia to GPT nazwisko moje,
A ciekaw jestem, co powie o mnie, bo go troszeczkę przydusiłem. A co? Nie wolno? Słuchaj, ja pytałem się o Ryszarda Borowieckiego, astrologa. Oczywiście, przepraszam za nieporozumienie. Ryczard Borysowski to Halo. znany astrolog. Pomyłka. Ryszard Borowiecki. Ryszard Borowiecki to polski astrolog znany w środowisku astrologicznym. Jest on autorem publikacji na temat astrologii oraz prowadził wykłady i warsztaty związane z tą dziedziną. Borowiecki jest ceniony za swoje doświadczenie i wiedzę w zakresie astrologii, a jego prace przyczyniły się do popularyzacji tej dziedziny w Polsce. A gdzie mieszka Ryszard Borowiecki? Niestety nie mam dostępu do informacji o miejscu zamieszkania Ryszarda Borowieckiego. Jeśli szukasz kontaktu z nim, być może warto poszukać jego oficjalnej strony internetowej lub profilu w mediach społecznościowych, gdzie mógłby udostępnić takie informacje. Fantastyk. Szczerze mówiąc, żadnej publikacji nie mam swojej, pod swoim nazwiskiem. Oczywiście te ileś tam, już nie chcę mówić ile filmów na YouTubie. Strony swojej internetowej też nie mam. Mam blog azborowiecki.net, który w tej chwili został zawieszony ze względu na włamanie przez, no to co się dowiedziałem, przez zabawnych kolegów z zagranicy, tam gdzie się odbywa wojna. Nie chcę wymieniać tutaj, no bo wiecie, hakerzy tak zwani. I no cóż, a słyszycie, fantazja, gdybym podstawił chyba nazwisko Bum Bum, Eugeniusz, podejrzewam, że GPT by znalazło takiego astrologa też Bum Bum. Nie chcę mówić jak Bum Bum brzmi po mongolsku, bo ci, którzy znają to troszeczkę inaczej. No ale wiecie, ci, którzy znają mongolski, będą wiedzieć, co to jest bomba. No i wtedy bomba, no i tylko tyle. Powinno jeszcze dopisać się Wacek. I koniec. I Wacek bomba. To by był autentyczny hit dla nas i dla Mongołów. Ci, którzy znają mongolski oczywiście. No i tutaj trzeba przyznać, że ta konferencja z GPT coraz bardziej mnie rozbawiła, bo nawet nie wie gdzie, a przecież występuje, mówię bardzo dużo. Czyli nie zna filmów moich, bo poświęciłem się filmowi. A dlaczego? Dlatego, że widzę w tym tutaj większą swobodę i wolę tak wyrażać tą astrologię. Zresztą tutaj jesteś i tutaj widzisz ile mam tych filmów, jak długo występuję. To jest fakt, że możliwe, gdyby były te możliwości, to pewnie by było dużo więcej, ale jeszcze była taka malutka kamerka, byle jaka, internetowa. Już robiłem te filmy, te pierwsze, które tutaj pojawiły się na YouTubie. No i to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, bo już dziesiątki robiliśmy, czyli dziesiątki, to trochę więcej. No i potem idziemy dalej. Ja produkuję mniej więcej przeciętnie jeden film na dziennie. To trzeba przyznać, że z taką prędkością na początku nie, bo było bardzo delikatnie, no ale nie będę chwalił się sobą, bo GPT świetną opinię. Zresztą kiedyś przeczytałem o sobie GPT, co o mnie napisał. No to nawet byłem tak zaskoczony, że nieomalże pokazałem to wszystkim moim znajomym i jeden z kolegów mówi, a no kolego, masz dorobek niesamowity. Uwierzył w to, ponieważ myślał, że to jest prawda. Musiałem mu wyjaśnić, że nie. W bibliotece, którą posiadam, tak, ale nie to, że ja... Tam może 2 kartki są napisane przeze mnie.
Co prawda już podjęłem się pewnego zbierania materiałów, ale są to materiały do mojej książki, którą mam nadzieję, że wreszcie wydam. Już od 10 lat wydaję tą książkę i jakoś tak idzie to bardziej niż powoli. Ale słuchamy dalej. GPT. Ole. Dalszy ciąg nastąpi. Nie rozumiem jeszcze jednego. Dlaczego tutaj podają minuty, kiedy w działaniu? W astrologii minuty są istotne, ponieważ pozycje planet na niebie zmieniają się bardzo dynamicznie. Dokładny czas urodzenia z dokładnością do minut pozwala na precyzyjne obliczenie pozycji planet i innych elementów horoskopu w momencie narodzin. To z kolei wpływa na interpretację horoskopu urodzeniowego, czyli tak zwanym kosmogramu. Nawet niewielka różnica w czasie może wpłynąć na położenie planet, a co za tym Przepraszam, osiągnięto miesięczny limit zaawansowanego głosu. Możesz przełączyć się teraz na tryb standardowy, aby kontynuować rozmowę. I tutaj faktycznie ktoś dobrze opisał ten moment stopni i tego wszystkiego, ale nie o to mnie chodziło, ale kontekst świetny. Trzeba mieć dokładną datę i taki punkt, żeby można było określić kosmogram. Słuchajcie, na tym zakończę tutaj a jeszcze jest dalej, ale dalszą treść przekażę w następnych odcinkach, bo was zanudzę tutaj, a jednak czas bierze, a muszę zmontować to i chciałbym poświęcić to dłuższej konferencji tej tutaj o GPT, dlatego żeby pokazać śmieszność, a jeszcze inne też działania. Także tutaj pokazałem książeczki, pokazałem jak to wygląda. I tak wygląda właśnie astrologia. Tak wygląda ta jarmarczna. Teraz możemy powiedzieć GPT. Następny nurt hojności, elokwencji, sztucznej inteligencji. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Człowiek jest najważniejszy w tym wszystkim i to, co tutaj właśnie zapisał człowiek, w tych ostatnich słowach tego filmu, który tutaj słyszycie, wypowiadany przez komputer, przez tego lektora, że on już tutaj kończy, że już w ogóle, ale tutaj, że właśnie ta minuta jest najważniejsza, że to wszystko jest prawdą. To jest prawda. I w tej prawdzie trzeba znaleźć dopiero prawdę. Ale po co to komu wiedzieć? To jest potrzebne tylko na początku, kiedy idę do astrologa, kiedy mam się z nim spotkać, ale dobry astrolog usiądzie, jeżeli ma się tą godzinę urodzenia i on znajdzie. Znajdzie i to jest kilka godzin pracy i odnajdzie. Jeżeli nie macie tej godziny, nic się nie stało. Zrobi się inaczej ten kosmogram, po prostu oprze się o pewne techniki astrologiczne. Nie chcę to opowiadać, bo nie chcę uczyć czatu GPT czy tam jeszcze, bo zapytam się o takie rzeczy, będę się pytał o różne historie, bo też wpadłem na pomysł, żeby poprowadzić lekcje. Po prostu on jako mój uczeń, albo też ja jako taki nic nie znający o astrologii, ale w gruncie rzeczy też się przydaje coś takiego. Niech ktoś opowiada troszeczkę coś, na przykład chociażby o wodniku Tadeuszu Kościuszce. No i teraz on będzie sobie opowiadał, czy chociaż o współczesnym, teraźniejszym Skorpionie, panu słynnym muzyku Paderewskim, zresztą świetnym interpretatorze muzyki chopinowskiej. No ale można także mówić chociażby o następnej osobie, która jest szalenie znana i kobieta, i pierwsza kobieta, która otrzymała jakąś tam nagrodę dosyć poważną i za ciężką pracę. Co prawda oparta praca o 2 profesorów, tak, no więc tutaj mówimy o Marii Curie Skłodowskiej. I oczywiście, że tak,
No i tutaj mamy, no te wiadomości by się przydały, niekoniecznie ja muszę, a GPT może mnie wspomóc, czy na przykład chociażby o Lenina, niech sobie to pogada, ile wie o tym Leninie, czy tam jeszcze o kimś, który został zabalsamowany i jest jak mumia egipska tam na Placu Czerwonym, gdzieś tam zlokalizowany i jeszcze o wielu, chociażby o Nancy Reagan, która właśnie, o której się dowiecie w następnej historii tutaj GPT, którą już nagrałem, a będę dusił go dosyć ostro, ponieważ jestem ciekaw, czy ta prawda będzie z czasem wychodzić na jaw, bo ktoś i on zbiera te wiadomości, bo to co powiedziałem, gdyby oparł się o wiadomości prawidłowe, by szybciej powiedział o tym człowieku cokolwiek i który nas najbardziej gnębi, więc tutaj o Hessie, bo Hess przecież i nie tylko Hess, ale w tej książce są właśnie nazwiska, które po prostu są mnie bardzo bliskie, ale jednocześnie też dosyć dziwne i mówiące o pewnych historiach związanych z królewską wiedzą. To jest najważniejsze. Ciekaw jestem, czy to będzie dalej tak, ale no, czego nauczymy, to będzie wiedział. GPT oczywiście. Ja mówię tak dosyć szybko, ale z takim lekkim humorem, ale pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że jest to przeciwko wam. Tylko i wyłącznie. To nie jest przeciwko mnie. Ja wiem swoje i nie dam się w konia zrobić, bo znam królewską wiedzę. Ale te osoby, które nie znają tej królewskiej wiedzy, ulegną, no cóż, dzisiaj naprawdę dużo osób ulega sugestii monitora czy telewizora, najbardziej telewizji, najbardziej tej popularnej, która dzisiaj, no, właściwie jest, czy jest w upadku, jeszcze to nie jest upadek. Dopiero może się stać. No, ale mamy za sobą i przed sobą panów w białych kapeluszach. I to jest najważniejsze, że właśnie dlatego też mam na sobie kamizelkę. Kapelusza jeszcze nie, ale lada moment. I no cóż, będę mógł powiedzieć do zobaczenia z Bogiem. Trzymajcie się i czekajcie na następne GPT. A ja, no cóż, zostawiam was. Na rany Chrystusa, jakie to czasy przeszły. Pa.